Ta historia nie zaczyna się od wielkich aukcji, rekordowych cen i światowej sławy. Zaczyna się w małym belgijskim Arendonk, w miejscu, które z czasem stało się dla świata gołębi pocztowych czymś więcej niż adresem. Stało się symbolem jakości. Nazwisko Jansen przez dziesięciolecia oznaczało szybkość, zdrowie, klasę i niezwykłą powtarzalność wyników. To właśnie dlatego o braciach Jansen mówi się dziś nie tylko jako o znakomitych hodowcach, ale jako o twórcach jednej z najważniejszych rodzin gołębi w historii sportu. Zapraszam na film Bracia Jansen – gołębie, które podbiły świat. Jeżeli jesteście na tym kanale pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania i do dania łapki w górę. To bardzo motywuje do działania. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Historia rodu Jansen zaczyna się od Henry'ego Jansena, urodzonego w 1872 roku. Swoje pierwsze gołębie miał już w 1886 roku, jako bardzo młody chłopak. Miał wtedy 14 lat. W Arendonk znano go jako Driexe de Paf. To właśnie on położył fundament pod rodzinne gołębie, które wiele lat później miały stać się najbardziej rozpoznawalną linią świata. Henry od początku był człowiekiem spokojnym, cierpliwym i mocno związanym z naturą. Nie wierzył w sztuczki, wierzył w oko, doświadczenie i selekcję. Henry był także jednym z ludzi, którzy współtworzyli klub gołębiarski w Arendonk. Już w latach 1908-1914 należał do ścisłej czołówki, a jego słynny Het Blaftie wygrał 20 pierwszych nagród. Rodzina nie była zamożna. Henry i Pauline ciężko pracowali, wychowując 9 dzieci. W ich domu wszystko obracało się wokół pracy, prostoty i gołębi. To nie był świat wielkich pieniędzy, to był świat codziennej dyscypliny, obserwacji i przywiązania do własnej linii. Siła Jansenów rosła jednak nie tylko dzięki opiece nad gołębiami, ale przede wszystkim dzięki mądremu budowaniu rodziny. W 1919 roku do hodowli wszedł ważny gołąb od Celumensa z Berlar. Później Fons Jansen związał się także z hodowlą Schottersa Sarentout. I właśnie z tych połączeń powstawały ptaki, które dały początek kolejnym wielkim filarom rodu. Z czasem do linii wszedł również słynny Halve Fabry, który najpierw sam pokazał klasę w locie, a potem jeszcze większą wartość jako reproduktor. Jansenowie nie dokładali krwi przypadkowo. Każdy nowy ptak musiał pasować do ich typu. Po śmierci Henry'ego w 1947 roku synowie postanowili kontynuować jego dzieło. Obowiązki zostały podzielone. Adrian zajmował się gołębiami gniazdowymi i młodymi. Louis pilnował rozpłodu, a cała rodzina pracowała tak, aby utrzymać jakość stworzoną przez ojca. Z czasem to właśnie bracia Schulstrat sprawili, że Arendonk stało się miejscem znanym hodowcom na całym świecie. Jansenowie byli skromni, ale bezwzględni w jednym. Nie interesowało ich nic poza jakością. Ich filozofia była prosta. Dobre gołębie trzeba było nie tylko wyhodować, ale przede wszystkim rozpoznać i utrzymać w linii. Jansenowie cenili równowagę budowy, mocne plecy, jedwabiste pióro, żywotność i odwagę. Stosowali inbred, ale robili to świadomie, łącząc najlepsze cechy z najlepszymi cechami. Nigdy nie gonili za modą, tworzyli własny standard i właśnie dlatego ich nazwisko nie zniknęło wraz z końcem jednej epoki. Bracia Jansen nie stali się legendą przez opowieści, stali się nią przez wyniki. Między 1945 a 1954 rokiem zdobyli aż 154 pierwsze nagrody. W następnych latach dalej utrzymywali niewiarygodny poziom, wygrywając sezony po sezonie. W 1972 roku zostali mistrzami Zuiderkempen, zdobywając 17 nagród z 20 możliwych. A jeszcze w 1989 roku ich Hantily wygrał prestiżowy lot międzyregionalny przeciwko około 2000 gołębi z belgijskiej i holenderskiej części Kempen. To pokazuje, że nie była to krótka dominacja. To była trwała szkoła wygrywania. W centrum tej historii stoją konkretne ptaki. Wonderwoske van 45,
była jedną z najważniejszych samic bazowych po wojnie. Przez Vossa Van 49 stała się babką Bange Van 51, a z tej linii wyszły kolejne filary hodowli. Między innymi Stier Van 55 i Bange Van 59. To właśnie z tej rodziny wywodziły się później największe nazwiska, które zna dziś każdy miłośnik sprintu i średniego dystansu. Największą ikoną był jednak Merckx, zwycięzca 18 pierwszych nagród. Jako reproduktor dał kolejnego giganta, czyli 0,19, który także wygrał 18 razy pierwszą nagrodę. Z tej samej linii wyszły również Velo i Jonge Merckx, oba z 15 pierwszymi nagrodami. Do tego dochodził Geloger 16 pierwszymi miejscami, a także Die Rappe i Blauwke van 54, które potwierdziły jedno. U Jansenów Wielki Gołąb nie był wyjątkiem. Był efektem metody. I właśnie w tym tkwiła wyjątkowość braci Jansen. Oni nie wyprodukowali jednej gwiazdy, oni wyprodukowali typ. Gołębia o miękkim piórze, mocnej konstrukcji, inteligencji, zdrowiu i orientacji. Ich sukces polegał na tym, że jakość nie pojawiała się raz. Ona wracała pokolenie po pokoleniu. Jeżeli naprawdę chcemy zrozumieć wielkość braci Jansen, nie możemy patrzeć wyłącznie na to, co wygrało w Arendong. Trzeba zobaczyć, co ich gołębie zrobiły u innych. To właśnie tam narodził się mit, że ptak z Schulstrat potrafi odmienić całą hodowlę. Eyerkamp pisał wprost, że kto zdobył gołębia z Arendong, bardzo szybko dołącza do grona mistrzów. To właśnie dzięki wynikom osiąganym przez tysiące innych hodowców Jansenowie stali się światową legendą. Jednym z pierwszych wielkich nazwisk związanych z tą linią był Jos de Klerk. Eyerkamp przypomina, że to właśnie on rozsławił gołębie Jansen. Nie tylko w Holandii, ale na całym świecie. Potomkowie Oude Stier, Merckxa 019 i Bange byli dla wielu hodowców prawdziwą kopalnią złota. To nie była reklama, to były wyniki. Potężnym przykładem wpływu Jansenów jest rodzina Eyerkamp. W ich własnym Hall of Fame widzimy, jak ta krew pracowała już w nowoczesnej hodowli. He wygrał pierwsze NPO Orlens przeciwko 14 000 gołębi i pierwsze Aras przeciwko 9641 gołębiom, a jego potomstwo zdobywało m.in. tytuły narodowych asów w Holandii i Rumunii oraz zwycięstwa w wyścigach typu One of Race. To pokazuje, że linia Jansen potrafiła nie tylko wygrywać, ale także przekazywać klasę dalej. Podobnie działała Miss Saigon. Sama była drugim asem WHZB na krótkim dystansie, a jej potomstwo zdobywało najważniejsze tytuły i zwycięstwa w wielu krajach. Wśród udokumentowanych wyników jej rodziny są m.in. pierwsze miejsca przeciwko 38 000, 27, 27, 20 i 15 000 gołębi. Taki zestaw wyników mówi jedno. Jansenowi stworzyli linię, która nie kończyła się na jednym pokoleniu. Ona żyła dalej, w kolejnych mistrzostwach gołębi. Pip wymienia też wielu innych hodowców, którzy dzięki krwi Jansena budowali własną pozycję. Hectora de Smeta, Charlesa van der Epstra, Andre Berthe, Eugene Milsben, Van Mierta, Louis van Loon czy Gerda van He. Dlatego mówiąc o Jansenach, mówimy nie tylko o jednej rodzinie z Belgii. Mówimy o rodzie, który wpłynął na nowoczesnego gołębia pocztowego niemal w całej Europie. Teraz powiedzmy trochę o najdrożej sprzedanych Jansenach. Kiedy mowa o najdrożej sprzedanych Jansenach, najlepiej trzymać się liczb, które zostały publicznie opisane przy konkretnych aukcjach. Najważniejszym momentem była finałowa aukcja Jansen Brothers na Pipa w 2012 roku. W katalogu i zapowiedzi aukcji podano, że chodziło o 20 lotów obejmujących 26 gołębi. Po zakończeniu sprzedaży Pipa napisała, że była to aukcja z rekordową średnią ceną 21 390 euro. Ten wynik sam w sobie przyszedł do historii i do dziś jest przywołany jako punkt odniesienia dla wyjątkowości nazwisk Jansen na rynku aukcyjnym. Drugim ważnym, dobrze udokumentowanym przykładem jest aukcja z 2015 roku, kiedy Josh Riley,
sprzedał 8 rozpłodowców Janssen Brothers za łączną kwotę 43 400 euro. Najdroższym pojedynczym gołębiem tej sprzedaży była córka Septembermana z 2009 roku, sprzedana do Chin za 9000 euro. Drugą najwyżej opisaną sprzedażą w tym stawie była Irma z 2008 roku, która osiągnęła 6600 euro. To są konkretne, publicznie podane liczby. I właśnie to najlepiej pokazuje pozycję Janssenów. W ich przypadku nie chodziło wyłącznie o sentyment do historii. Rynek płacił za nazwisko, dlatego że za tym nazwiskiem stały pokolenia wyników. Wielkie reproduktory i realny wpływ na sukcesy innych hodowców. Janssen był marką jeszcze zanim świat gołębi zaczął mówić językiem marek. Dochodząc już powoli do końca, bracia Janssen nie zbudowali legendy rozmachem, reklamą i modą. Zbudowali ją selekcją, cierpliwością i bezwzględnym trzymaniem się jakości. Z małego Arendong stworzyli miejsce, do którego patrzył cały świat gołębiarski. Ich ptaki wygrywały u innych, wygrywały u siebie i co najważniejsze, rozmnażały klasę. Dlatego dziś, kiedy ktoś mówi Janssen, nie mówi tylko o rodzinie z Belgii. Mówi o standardzie, do którego inni przez lata próbowali dorównać. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobała krótka historia braci Janssen. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, zostawić łapkę w górę i do zobaczenia przy kolejnych materiałach. Dobry lot.